W dzisiejszym odcinku przygotuję dla Państwa wegańskie curry z kalafiora hinduskie oraz wegetariańskie placki roti. A partnerem tegoż odcinka jest firma Weber, producent takich oto wielofunkcyjnych grilli. Moi drodzy, to jest Raba, to jest Zarabie i to są Myślenice. A to oznacza, że jestem u siebie, a za chwilę będę już całkowicie u siebie w swojej górskiej samotni. Będę tam gotował. Dostałem mianowicie propozycję, by przetestować i zrecenzować grill gazowy. Nigdy nie miałem w życiu gazowego grilla, no ale jest to grill gazowy nie byle jaki, mianowicie grill gazowy Webera. A grill gazowy Webera jest takim samym symbolem masowej kultury amerykańskiej jak Ford Mustang, zapalniczka Zippo, Lewisy bądź też Levi'sy 501 czy muzyka Jefferson Airplane. Zatem za chwilę będziemy gotować i będę się z Wami dzielił wrażeniami z tegoż gotowania. Kowboju, do dzieła! Zbiegam niezwykle dziarskim krokiem i widzę, że grill już stoi, prezentuje się godnie, no i wygląda tak, jakby się w ogóle tutaj urodził. Wpisany jest wręcz idealnie w pejzaż. Dobra, przyjrzyjmy mu się teraz detalicznie. Pierwszy raz mamy my razem z grillem Weber do czynienia pospołu. Ja i wy. I on. No więc on ma tutaj palnik. I nie jest to palniczek maleńki, tylko to jest porządny, wielki palnik, na którym da się nie tylko sosik mały w rondelku dla lalek zrobić, ale też gotować, bo rozmiar solidny. Ta pokrywa, która dodatkowo pełni funkcję piekarnika w zasadzie, bo jak się to przykryje, to w środku wielka temperatura. Ta powierzchnia to może być albo ruszt na całej jejże połaci, albo taka kamienna płyta, kamień glazurowany, na tym można robić pizzę, ale można też robić różne inne placki, również takie, które wymagają posmarowania tłuszczem, przez to, że to jest glazurowane i nie będzie tłuszcz wsiąkać w kamień. Ciężkie jak jasny gwint, odkładam na chwilę, by pokazać Wam, co jeszcze z tym można zrobić. No to jest w ogóle rzecz podniecająca niezwykle. Mianowicie tutaj osadza się woka. Myśmy go przed chwilą zwykłą wodą przemyli, bez detergentów. Żeliwna rzecz, również ciężka strasznie. No i co? Stir fry po prostu. Pod tym juchu, pod tym ogień. Ale oprócz stir fry'a jeszcze jedna rzecz. Mianowicie bardzo użyteczna przystawka do gotowania na parze, więc jeśli chcecie tutaj, nie wiem, pierożki chińskie, dim sumy albo cokolwiek, co na parze ma być gotowane, to tak. Jeśli macie coś, co tylko powinno w cieple dochodzić, to tutaj jest taka przystawka, mianowicie to się rozkłada, to się zamyka, no i w środku temperatura wielka. W pierwszym naszym filmie zrobię dwa dania wegańskie, to znaczy jedno z nich poprzez jeden składnik będzie wegetariańskie, ale powiem Wam, jak bardzo prosto, ominąwszy ten składnik, oba uczynić wegańskimi. To drugie będzie wegańskie całkowicie. Na razie to odkładam, to będzie użyte, ale za chwilę. Dobra, minutka, dajcie mi się oporządzić. Korzystając z tej kamiennej płyty, mam zamiar zrobić placki hinduskie, cudowne, przaśne i smaczne o nazwie roti misi. No skoro placki, to musi być mąka. Tej są dwa rodzaje. Najpierw oryginalna, nieco tajemnicza dla nas nazwa, besan,
No ale już wyjaśniam, to jest po prostu mąka z ciecierzycy. Dostaniecie ją w każdym sklepie specjalistycznym, nie tylko orientalnym. Więc mąka z ciecierzycy i drugi rodzaj mąki to po prostu pszenna, ale gruboziarnista. Wykorzystam mąkę orkiszową, też dostaniecie w porządnych sklepach. Więc dwa rodzaje mąki i teraz dodatki. Dodatki smakowe. Mianowicie trzeba dodać do środka papryczkę chili, jedną albo dwie, wszystko trzeba drobno posiekać. Trzeba dodać białą cebulę i trzeba dodać kolendrę. To na razie tyle i siekaniem drobnym tego się właśnie teraz zajmiemy. Cebula najlepiej biała, choć większego znaczenia to nie ma. Biała cebula po prostu jest miększa niż ta żółta. Jak chcecie, to może być szalotka, może być czerwona. Ok, w każdym razie drobno posiekane. I teraz to wszystko do środka. Nie koniec jeszcze, gdyż trzeba tutaj będzie dodać teraz składnik smakowy, ale i kolorystyczny. Mianowicie kurkumę w proszku, suszoną oraz sól. 2 łyżeczki powinny wystarczyć. Dobra, 2 i troszeczkę. I teraz letnia woda. Najpierw tej wody mniej więcej łyżka mieszamy, a potem tyle, żeby wyrobić sprężyste, gładkie ciasto. Dobra, teraz trzeba zebrać nadmiar ciasta z dłoni, bo go szkoda. Wyjdą mniej więcej 4 placki, ale nam więcej placków nie potrzeba. No oczywiście proporcje można zwiększać, jeśli chcecie otworzyć fabryczkę roti. I teraz trzeba podsypać deskę albo stolnicę, no i tak w to wsadzę łapę, ale już nie będzie to ciasto tak bardzo kleiste, dlatego że podsypię to odrobinę mąką. Będę miał dłonie w mące, więc ciasto nie będzie się już tak kleić. I teraz tutaj właśnie wyrabiamy sprężyste, piękne ciasto ostatecznie. Formujemy całość w kulę. Bierzemy kolejną miskę. Tę miskę polewamy olejem. Rozsmarowujemy ten olej. Kładziemy ciasto. Ciasto pokrywamy olejem ze wszystkich stron. Przykrywamy folią plastikową i odstawiamy. Odstawiamy na pół godziny, 40 minut. Ono sobie wtedy dojdzie i będzie gotowe do ostatecznych czynności. Płyta na chwilę idzie w odstawkę, no bo teraz będę się przygotowywał do działań w woku. Nie pokazałem Wam jeszcze jednej rzeczy, nie będę jej dzisiaj używał. Tamta płyta metalowa, czyli plancza, no to też jest rodzaj rusztu, ma odprowadzenie na tłuszcz. Jak się hambuksy na przykład z serem smaży, to jest idealna rzecz. To odłożę. To naprawdę jest ciężkie. I teraz wok, żeby już wszystko było w gotowości, ponieważ zaczynamy robić kary. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od zmiażdżenia pewnych składników. Gdybyśmy byli w Indiach, to prawdopodobnie przede mną stałby taki wielki moździerz, no ale mam tutaj mikser zwany też blenderem. I co trzeba będzie zmiksować? Trzeba będzie zmiksować cebulę, jedną białą, 2-3 ząbki czosnku, chili, do tego dojdzie jeszcze kurkuma. No i działamy. Pamiętajcie, kurkuma straszliwie brudzi, więc to prawdopodobnie będzie już żółte na wieki wieków. Amen. Kroimy wstępnie, wkładamy tutaj i ziu.
W międzyczasie moja dobra żona zauważyła jakże celnie. To już będzie 18 albo 25 dzbanuszek, który nieodwracalnie stanie się żółty. Więc wiecie co, wcale nie musicie do środka dodawać do miksowania kurkumy w proszku. Gdyby ona była świeża, no to trzeba byłoby ją miksować, ale taka w proszku może być dodana potem. Więc naczynko nie będzie żółte. Curry i moim zdaniem nieodwołalnie troszkę wody, żeby blender to złapał. Troszkę wody, w moździerzu by to nie było potrzebne. No idziemy tutaj, ptactwo szaleje. To sobie od razu wyjmiemy, gdyż to nam nie będzie potrzebne. Dzisiaj niczego na parze nie będę robił. No i do dzieła. Kowboju do dzieła. Piękna pulpa, mea pulpa, chciałoby się powiedzieć. I teraz trzeba to zagrzać z dodatkiem kurkumy, żeby to pod wpływem temperatury nabrało smaku. Jest tutaj odrobina wody, więc najpierw nagrzewamy. Głupi człowiek najpierw wciska zapalarkę, potem przekręca palnik. Trzeba odwrotnie. Najpierw palnik, potem raz, pieco i się hajcuje. Oleju nie za dużo. Pamiętajcie, że to najlepiej działa, kiedy jest przykryte, no bo wtedy w środku wytwarza się temperatura, więc będziemy to również przykrywać, żeby się nagrzało, ale sami słyszycie, że i teraz, kiedy to żeliwo bardzo grube się nagrzeje, to temperaturę trzyma. Więc teraz to się tylko ma chwilę podsmażyć, nie zrumienić. Chodzi o to, by przyprawy zaczęły pachnieć. Temperatura wynosi w tej chwili 95 stopni, spada, bo jest odkryte. Na chwilę przykrywamy. Na chwilę. Ona za chwilę wzrośnie. I teraz mamy do wlania do środka mleko kokosowe. Mleko kokosowe oczywiście takie dobrej jakości, jak najmniej wody, jak najwięcej kokosu, nierozcieńczane, 110 stopni, nic się nie przypaliło, pachnie cudownie. Wlewamy, mamy gwarancję, że się teraz nic nie przypali, a zaraz się zacznie gotować. Adios na chwilę i zmierzam do czynności kolejnych. Ponieważ jest to curry z kalafiora, więc trzeba teraz podzielić tego kalafiora na różyczki. Rzecz niezwykle prosta. Wycinamy głąba i dzielimy go na mniejsze części. Nie za duże, nie za małe. Wędrują do miski, jak będą wszystkie, powędrują do woka. Tych drobinek okruszków nie wyrzucamy, one zagęszczą sos. I teraz to wszystko musi znaleźć się w środku i trzeba tak zrobić, by kalafior pokrył się tymi aromatycznymi dodatkami. O, właśnie w ten sposób. Tak. Na chwilę zostawiamy otwarte, ponieważ musi tam się znaleźć jeszcze kilka rzeczy. No, sól. To w ogóle nie było solone. Jak wiecie, Hindusi nie używają raczej sosu sojowego, tylko solą właśnie przy pomocy soli. I musi tam znaleźć się przyprawa, którą można u nas dostać w słoiczkach. To jest mianowicie pasta z tamaryndowca. Normalnie w krajach, gdzie tamaryndowiec rośnie, używa się pulpy tamaryndowej, którą się zalewa wodą, a potem odcedza, zostają pestki, ale u nas mamy coś takiego. I teraz coś takiego trzeba rozcieńczyć, no na przykład, dobra, w tym, to nie ma znaczenia, tu jest już, znaczy było tutaj mleko kokosowe,
I zaraz doleję tutaj trochę wody. Czemu służy pulpa z tamaryndowca? Znaczy, jakiemu smakowi służy? No bo służy oczywiście doprawianiu. Ona jest kwaśna, bardzo charakterystyczna, więc jak dodajemy tamaryndowca, to nie dodajemy lemonki. Jest kwaśna, no i bardzo smaczna i również nieco barwiąca. Wlewamy, ale ponieważ będziemy mieli teraz dość mocny, kwaśny, smakowy dodatek, no to trzeba to zbalansować cukrem brązowym albo zwykłym. To nie ma większego znaczenia. Jeszcze raz mieszamy dokładnie, zamykamy i dajemy się temu dusić. Kalafior nie powinien się rozpaść, będziemy to kontrolować, no ale powinien pozostać jędrny. W razie czego będziemy już przy pomocy wody uzupełniali poziom płynu. Będziemy, przepraszam, mówię o sobie w liczbie mnogiej nie dlatego, że mi się w głowie przewróciło. Jakoś tak myślę o nas tutaj, o Andrzejku, o Mariu, o mojej żonie, o nas wszystkich, no bo to nasze wspólne dzieło. Zakrywamy. We are waiting, jakby powiedzieli Hindusi, wykształceni. No teraz mamy wok odkryty, czyli tak się normalnie smaży. A jeśli się dusi, gotuje, to przecież mamy jeszcze pokrywkę. Pamiętajcie, żeby potem to zdejmować, koniecznie w rękawicach, bo to się wszystko straszliwie nagrzewa. Taka jest tego. Zasada. Dobra, nic mi się nie stało. No i teraz jest tak, jak być powinno. Mam nieprzeparte wrażenie, że kalafior powinien być dobry. O Jezu, jak to daje. To w zimie jest dodatkowe źródło ciepła. Jak sobie człowiek będzie koło tego stał, to będzie mu dobrze. To odstawiam, bo chyba już przykrycie nie będzie w ogóle potrzebne. Słuchajcie, to po prostu jest niemal laserowe gotowanie. To już jest miękkie. Góra kwadransik. No więc działamy szybko, żeby kalafior się nie rozpadł. Ostatni składnik, pomidory. Pomidory pokrojone w cząstki, ze skórką czy bez skórki? Oto jest pytanie. Ja dodam ze skórką, ponieważ te pomidory mają się tam znaleźć tylko na 5 minut i chodzi o to, żeby się nie rozpadły właśnie, żeby nie zamieniły się w pomidorową pulpę. Więc mniemam, że ze skórką będzie o nierozpadnięcie się łatwiej. 2 dojrzałe i takie jak najmniej plastikowe. No już pomidory już zaczynają być dobre. Oczywiście poza sezonem, kiedy pomidory smakują jak nic, smakują jak plastik, możecie użyć pomidorków koktajlowych. I ostatnia rzecz, która musi być zrobiona w kontekście tego dania, to sucha patelnia, gdyż na tej suchej patelni będę prażył migdały. Migdały w płatkach. Trzeba baczyć, żeby się nie przyjarały migdały. Pod tym można wyłączyć, trzeba wyłączyć. Trzeba to przykryć. Dobra, najpierw zdejmę, potem przykryję. Rękawice są tutaj. Ponieważ na zewnątrz jest dość ciepło, więc to nie wystygnie. A tutaj trzeba zrobić miejsce, gdyż będzie kolejne teatrum się działo. Zobaczcie w słońcu, jakie to ładne. Migdały piękne i rumiane. Odstawiamy, wyłączamy ogień. Dobra, tu niech czekają. A teraz montujemy kamienną płytę.
Robienie placków dotychczas było niezwykle proste i proste będzie nadal. Tak, teraz mamy gładkie, sprężyste ciasto. I to ciasto trzeba podzielić na, jak myślę, 4 części. I z każdej z tych części rozwałkować jeden placuszek na desce albo na stolnicy. Łapą ono już się nie klei, jest otłuszczone, a można to jeszcze zrobić delikatnie przy pomocy wałka. Tak, ale trzeba wcześniej ten wałek natłuścić albo omączyć. Ja go natłuszczę. Chciałem być wielofunkcyjny i użyć wałka, ale skonstatowałem po chwili, że to wcale użycia wałka nie wymaga. Wystarczą zwinne dłonie, bo chodzi o to, by mieć placki. W dodatku zmieściły się 4 na jednej desce. Czy one będą idealnie okrągłe, to nie ma znaczenia. Są po prostu takie, jakie powinny być. No mniej więcej takiego kształtu i takiej właśnie grubości. W środku 140 stopni, ale pamiętajcie, że to jest temperatura powietrza pod tą kopułą, a nie płyty. Płyta jest z pewnością bardziej rozgrzana, no i z każdą sekundą nagrzewa się coraz bardziej, więc chyba powinno być ok. Teraz jedyna rzecz, która sprawia, że danie nie będzie wegańskie, a wegetariańskie. Mianowicie masło klarowane. Tak robią Hindusi, ale możecie to pominąć i użyć zwykłego oleju. Wówczas i pierwsze, i drugie danie będą wegańskie. Pamiętajcie, jak zastąpicie masło klarowane olejem, to wtedy będzie to całkowicie wegańskie. A po co to masło bądź też olej? No mianowicie po to, by każdy placek z tej strony, którą powędruje na kamień nagrzany, był nasmarowany tłuszczem. Więc smarujemy go dokładnie i łapą bardzo zręcznie kładziemy na płycie. Idealmente. Ponieważ to nie jest pizza, zatem nie wymaga ogromnej temperatury. No w tej chwili mamy tutaj prawie 200 stopni i to jest ok. Myślę, że będzie można przekładać to zaraz na drugą stronę, ale wcześniej trzeba też z tej strony, która jeszcze nie miała kontaktu z płytą, rzecz natłuścić. Sekundka. Jezu, jak to pięknie działa. Taka kamienna płyta to jest genialna rzecz. No, można tutaj robić lawasze, te wszystkiego rodzaju chlebki, które wymagają kontaktu z takim piecem jak hinduski tandur, czy też tanir ormiański. Tak, to jest zupełnie nowa jakość gotowania dla mnie. Przekładamy. No cudo, jeszcze raz muszę podkreślić, ten kamień jest glazurowany. Gdyby nie był, to po pierwsze wszedłby w niego tłuszcz, po drugie, no zobaczcie, to jest od kurkumy przybarwione, no więc ten kamień byłby żółty, a tak umyje się go błyskawicznie i nie będzie śladu. No chodź tu jeszcze jedno. Placuszku, czemu nie chcesz się chwycić? Placuszku, proszę cię, daj się złapać. Jest. Wyłączamy. Zamykamy. I co robimy? No i jemy. Tak, to jeszcze trzyma temperaturę. Tutaj mam efekt prażenia na suchej patelni. No i nałożę sobie porcję. Ach, jakie to jest ładne, jakie to jest proste, jakie to jest dobre, powiadam wam. Bo akurat robiłem już takowe kary, no nigdy nie na grillu. Teraz trzeba to posypać. Każdą porcję trzeba posypać prażonymi migdałami. No i do tego placek. Moi drodzy, najpierw sprawdzamy, jakie to jest. Jak prawdziwy Hindus postaram się przynajmniej częściowo jeść łapami. Najpierw roti.
ekstra. Niewysuszone, doskonałe na kary. Prostota tego dania jest równa jego doskonałości. Mówiłem, że grill na węgiel drzewny dodaje jedzeniu na nim pieczonemu aromatu, ale żaden grill na węgiel drzewny, jeśli chodzi o funkcjonalność i wielozadaniowość, nie ma do tego czegoś startu. To jest po prostu coś, co mogłoby być na amerykańskiej fladze. Zobaczcie, zobaczcie, to jest danie z grilla. Wegańsko-wegetariańskie, a bez masła klarowanego wegańskie całkowicie. Bomba.